Siemaneczko, w tym materiale pokażę Wam proste działania matematyczne na zmiennych oraz jak upraszczać sobie te działania matematyczne za pomocą operatorów przypisania. Zapraszam. Działania matematyczne na zmiennych. Operacje matematyczne na zmiennych to działania, które możemy wykonać na wartościach przechowywanych zmiennych. Działania te są bardzo podobne do zwykłych operacji matematycznych, ale zamiast liczb używamy symboli reprezentujących zmienne. Dodatkowo trochę inaczej je się zapisuje niż ręcznie, np. dzielenie zamiast dwukropka dajemy slash. Robione jest to po to, gdyż do dwukropka już zostało w języku komputerów przypisane coś innego. Zobaczmy, jak działa dodawanie. Najpierw tworzymy zmienne. Przypisuję do x 10, do y 5. Następnie do nowej zmiennej suma tych zmiennych, czyli x dodać y. No i wypisujemy do konsoli tą sumę. I zobaczmy, będzie 15. Teraz odejmowanie mamy już zmienne. I wpisujemy różnicę, czyli x minus y. No i wypisujemy, będzie 5 po prostu. I mnożenie. X razy y po prostu. Zapisujemy tak samo jak w zeszycie. No i wypisujemy. Zobaczmy, będzie 50. I dzielenie. Trochę inaczej zapisujemy, bo nie korzystamy z dwukropka, tylko takiego slasha. Jest, no to 10 na 50 to będzie 2 oczywiście. Widzimy też po przecinku jest 0, ponieważ jak zaraz zmienię sobie na 11 i tutaj 3, no to wyjdzie też po przecinku. Widzicie? Tam 3, kroma 6. Dzielenie całkowite, czyli bez reszty. Zapisujemy za pomocą tych dwóch slashy. Dobrze, i patrzymy sobie, ile trójek się zmieści w 11. No, oczywiście 3. Teraz możemy sobie zmienić na 12. Ile trójek się zmieści w 12, no to będzie równa liczba 4. 13 będzie również 4. Reszta z dzielenia za pomocą takiego procenta. Czyli jeżeli podzielimy 13 na 3, no to jaka będzie reszta? Tutaj oczywiście będzie 1. Ponieważ 12 będzie podzielone na 3, a zostanie 1 po prostu. I zobaczmy, wypisujemy sobie. No jest 1. Teraz zmieńmy sobie na coś innego. 12 będzie reszta 0. I 14. 14 na 3, reszta 2. No, oczywiście jakby było 15, to też by była reszta 0. Potęgowanie też trochę inaczej zapisujemy, bo takie dwa znaki mnożenia. No i zobaczmy. Do potęgi x, dwa znaki y. To będzie 14 do 3. No to będzie dość spora liczba, zobaczmy. No tak, właśnie taka. Zmieńmy sobie na jakąś sensowniejszą. 5 do 2, czyli 25. No i 25. I teraz tak, można używać również potęgi ujemnej. Tutaj. Bo są te same zasady matematyczne, co w matematyce. Czyli 5 do minus 2, czyli 1/5, tak? No to 0,2. No i tak dalej, i tak dalej. Można też oczywiście do zerowej, czyli wyjdzie 1. Pamiętajcie, że kolejność wykonywania operacji i zasady są takie same jak w matematyce. Wpierw są nawiasy, później potęgowanie, następnie pierwiastkowanie, następnie mnożenie i dzielenie i na końcu dodawanie i odejmowanie. A operacje o tym samym priorytecie, czyli na przykład dodawanie, są od lewej do prawej wykonywane. I zobaczmy przykład. Wypiszmy sobie już bez zmiennych. W tym przykładzie najpierw wykonujemy potęgowanie, następnie mnożenie i dodawanie. Tak jak zresztą na kalkulatorze piszę. I wyjdzie 50. I zobaczmy, zmieńmy trochę priorytet, dając nawiasy do dodawania, czyli najpierw to będzie wykonane. I wyjdzie 80. Macie na kalkulatorze napisane, jak dokładnie do tego doszło. Hej, jeśli podobał Wam się materiał, nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek. Dzięki. Operatory przypisania. Zamiast pisać np. suma równa się zmienna 1 plus zmienna 2, można użyć tzw. operatorów przypisania,
co normalnie przypisuje wartość do zmiennej, ale w tym przypadku będziemy po prostu modyfikować wartość tej zmiennej, na której ten operator będzie. Dodawanie i przypisanie. Dodaję wartość do zmiennej i przypisuję do niej wynik od razu. No zobaczmy, tworzymy najpierw zmienną. Tutaj kilka stworzę dla różnych wartości. Dobrze. Następnie dodajemy różne wartości. Po prostu do samej zmiennej. Dodajemy 5, dodajemy do stringa jakiś dodatkowy string i do booleana false. I wypisujemy do konsoli. Najpierw będzie x i sobie skopiuję, dobra. Nie wytłumacz. Dobrze, no to 10 plus 5, 15. String, no to dodał dodatkowy string. I dla booleana dodało jest 1, bo true jest 1, a false jest 0. Dlatego 1 plus 0 to jest 1 oczywiście. Dobrze, zmieńmy sobie bez spacji stringa zróbmy, bo na początku była spacja, no i dodajmy true do tego booleana, więc powinna być najpierw string bez spacji, no i nie ma spacji. No i true, czyli 1 plus 1. Dobrze, będzie po prostu 2. I tak dodajemy właśnie. Teraz odejmowanie i przypisanie trochę inaczej będzie. Jeżeli chodzi o liczbę, no to będzie tak samo, ale ze stringiem nie będzie działało w ogóle. Ale to chwilę. Już daję nawet komentarz, że nie będzie działało. No bo jak odjąć string od stringa, tak? Do tego są inne funkcje, ale to może w innym odcinku. No i dla booleana jest to możliwe, bo po prostu 1 minus 1 będzie, tak? No tutaj nie ma wielkiego problemu. No i widzicie, gdzieś jest 5, 0, no i string. Zobaczmy. Teraz odznaczę to, żeby wam pokazać, że po prostu nie działa. No i nie działa. Mnożenie i od razu przypisanie, no to mamy te zmienne i sobie mnożymy od razu i przypisujemy x tam razy 2. Później y jest stringiem, ale to nie ma problemu. Będzie też razy 2, czyli będzie 2 razy ten sam string. Zaraz zobaczymy. No i boolean, czyli 1 razy 2. No i widzicie, jest tam 20 i widzicie string jest. Czyli po prostu razy 2 bez spacji dało. Zobaczmy dzielenie. No dla naszej liczby to nie będzie wielkiego problemu, bo można sobie podzielić 10 na 2. Ze stringiem to działać nie będzie, no bo to trochę ciężko policzyć nawet matematycznie. No i tam boolean, no to wiadomo, będzie działać. W każdym razie na liczbach działa, na stringach nie, no bo trochę ciężko. I widzicie. Działa i teraz zobaczmy tego stringa. Oczywiście działać nie będzie, bo ciężko podzielić literę. I reszta z dzielenia, od razu przypisanie. No to akurat na 10 łatwo to będzie działać, bo idzie po prostu 1, no bo 10 na 3, no to będzie reszta 1. Na stringu oczywiście nie będzie działać. I na boolean, czyli na 1, też zadziała, tylko że to wyjdzie też 1, bo to zasady matematyki. 0 razy 2 i plus 1. Po prostu reszta z dzielenia. No i ten string odznaczmy sobie. No dobrze. I widzicie, nie będzie działać. No bo jak dzielić coś takiego? Dzięki wielkie za obejrzenie odcinka, a jeżeli interesuje was czym są zmienne, to zapraszam tutaj. Na razie.